Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona Spyro W100. Jest to chyba jeden z najgorszych telefonów, jakie wyprodukowała marka Sony Ericsson. W początkowej fazie, kiedy zakupiłem ten telefon, w miarę fajnie się go użytkuje. Z biegiem czasu niestety bardzo strasznie go muli, jest bardzo powolny. Mimo że telefon został wyprodukowany przez firmę Sony Ericsson, nie posiada już standardowego wejścia na ładowanie. Posiada już nowoczesne wejście micro USB. Posiada również wejście na kartę pamięci micro SD. Także niby jest telefon nieudany nie został odpowiednio dobrze zaprojektowany, to jednak ma bardziej nowoczesne udogodnienia. Telefon posiada baterię o pojemności, jak tu Państwo widzą, 950 Ah. Taka bateria wytrzymuje w intensywnym użytkowaniu około 2-3 dni na tym telefonie. Bateria, jak widzicie, została wyprodukowana w 2008 roku, w 38 tygodniu, ale może to być bateria akurat nie od tego telefonu, ale taka sama pasuje. Telefon został wyprodukowany w 2010 roku, w 37 tygodniu. Teraz sprawdzimy sobie wewnątrz telefonu, jak to wszystko wygląda. Telefon posiada matrycę 2,2 cala w przedziałce 240 na 320. Telefon, jak sama nazwa wskazuje, W100 jest dość głośnym telefonem. Akurat posiadam egzemplarz z niepolskim menu. Jak widzicie, menu jest bardzo zbliżone do telefonów Cedar, Hensel, Elm. Jest to bardzo podobna półka telefonów. Telefon posiada aparat 2 megapikselowy. Niestety nie posiada żadnej diody wspomagającej czy flasha. Aparat niestety nie posiada autofocusa. Jak nie postaramy się ze zdjęciem, to zrobi nam naprawdę gorszej jakości zdjęcie, rozmazane. Teraz pokażę Wam, co ten telefon posiada, jakie drobne funkcje. Jakieś gry, radio, Track ID służy do tego, by wyszukać muzykę, której nie znamy. Niestety w tym czasie już ta aplikacja nie jest obsługiwana. Multimedia, tu mamy muzykę, zdjęcia, wideo i ustawienia i odtwarzacz MP3 tego telefonu. Nie mamy żadnych piosenek akurat w tym momencie. Telefon posiada kalendarz, notatniki, stoper, minutnik, kalkulator. Fajna sprawa jest z notatkami, bo można wyświetlić każdą notatkę na pulpicie telefonu, na tapecie. Dzięki temu raczej nie zapomnimy o pewnych rzeczach, które musimy zapamiętać. Teraz sprawdzimy sobie, jakie telefon posiada dźwięki wybrane przez producenta.
Teraz sprawdzimy sobie aparacik. Jak Państwo widzą, nie ma w ogóle spustu aparatu bocznego. Jest tylko wewnętrzny tutaj na klawiszu funkcyjnym. Robiąc zdjęcie, musimy bardzo stabilnie trzymać dłoń, by nie poruszać, bo zdjęcie nam się rozmaże. Funkcje aparatu są oczywiście bardzo podobne do poprzednich telefonów. Mamy tutaj różnego typu jakość, lepsza, mniej gorsza i inne podobne funkcje, które reset ustawień fabrycznych aparatu. Teraz wejdziemy sobie w kod używany, tak że jest 0000, ani żadna rozmowa nie została przeprowadzona przez ten telefon. W podsumowaniu osoby, które użytkowały ten telefon, wiedzą, że jest dość wadliwym telefonem. Drugą wadą, która jest często ona występuje, to oczywiście uszkodzenie taśmy głównej. Taśma główna naprawdę w tym telefonie bardzo długo nie wytrzymuje. Od nowości może przy intensywnym użytkowaniu do roku daje je maksymalnie. Jest bardzo słabej jakości. Ogólnie ten telefon nie jest przeze mnie polecany. Dość fajnie wygląda, to prawda, ale jakościowo nie jest dobrze zrobiony. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Cześć.